Witajcie moi drodzy w tym wyjątkowym, bo już 50. odcinku moich YouTube'owskich wypocin i zastanawiałem się, gdzie chciałbym spędzić moją YouTube'owską 50. Jak już zauważyliście na miniaturce i na tytule, jedziemy ponownie do Peterborough. Chodźcie. Dzień dobry, good morning, buongiorno, witam Was kochani serdecznie, kłaniam się niziutko. Jak już wspominałem, dzisiaj jest wyjątkowy epizod, ale zanim tam się wybierzemy, to pozwólcie, że idę się rozruszać. Niech Wam się darzy, pozdro 600 i do zobaczyska. Nie, moi drodzy, to nie jest mój wiek, ani to nie jest moja liczba IQ, bo takowa jest trochę niższa. To jest 50. odcinek. Zapraszam. No a gdzie się wybieramy w ten szczególny, wyjątkowy odcinek? Wybieramy się po raz drugi do Peterborough. A powiedziałem po raz drugi, bo za pierwszym razem byliśmy u kolegi Iwana w pierogarni. No i co? Czas na kolegę. Zagadka. A dlaczego zagadka? Bo wybieramy się do lokalu o nazwie Ugutka. Zakładam, Gutek to jest ksywa kolegi. Nie wiem natomiast jak ma na imię. I to jest misja numer 1. Natomiast misją numer 2, tam często jest podane danie dnia, zestawy dnia, kebaby, różne rzeczy. I w każdym z tych postów jest napisane również główna karta dań jest dostępna. I ja chcę się dowiedzieć i zapewne zamówić coś z głównej karty dań. Misja numer 2. Misja numer 3. Słuchajcie, media społecznościowe lubią kłamać. Natomiast na mediach społecznościowych kolega Gutek wydaje się być mega ciekawym, fajnym, pozytywnym koleżką. I dowiemy się. Sam wstęp właśnie ma to z tego jego ciekawości i pozytywności. Zobaczcie sami, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że kolega Gutek się nie obrazi za użycie jego kontentu. Dzień dobry, witam z Kań serdecznie, Panie Ziutko, Pradeczek Kwentunio. Dzień dobry, good morning, buongiorno, to z Kań serdecznie, Panie Ziutko. Halo, dzień dobry, good morning, buongiorno, to z Kań serdecznie, Panie Ziutko, czwartek, czwartunio. Halo, dzień dobry, good morning, buongiorno, to z Kań serdecznie. Kącik.pl bawi, Ania uczy. W pierwszym epizodzie dowiedzieliśmy się na temat miasta Peterborough. Natomiast w drugim epizodzie, Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat może rodaków w tym mieście. Polska społeczność w Peterborough jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych w całej Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że w tym mieście i jego okolicach mieszka kilkadziesiąt tysięcy Polaków, co sprawia, że język polski słychać tam niemal na każdym kroku, w sklepach, szkołach, a nawet w urzędach. Ciekawostką jest, że pierwsza większa fala Polaków przybyła do Peterborough już po II wojnie światowej. Wielu z nich to byli żołnierze i ich rodziny. Druga, znacznie liczniejsza fala rozpoczęła się po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Wtedy to miasto stało się jednym z głównych kierunków migracji zarobkowej, ze względu na rozwinięty przemysł i łatwy dostęp do pracy. Polacy w Peterborough stworzyli rozbudowaną sieć sklepów, restauracji i firm, a także organizacji społecznych. Istnieją polskie szkoły sobotnie, parafie, a nawet lokalne media w języku polskim. Dzięki temu wielu rodaków czuje się tam niemal jak w Polsce. Mogą kupić swoje ulubione produkty, uczestniczyć w tradycyjnych wydarzeniach i pielęgnować kulturę. Co ciekawe, polska społeczność wywarła tak duży wpływ na życie miasta, że niektóre instytucje publiczne zaczęły dostosowywać się do jej obecności. Na przykład w szpitalach i szkołach często pracują tłumacze języka polskiego, a w urzędach dostępne są dokumenty w naszym języku. Moi drodzy, po raz drugi witamy w Peterborough.
Jesteśmy na miejscu, zaparkowałem tutaj, macie 4 godziny za darmożkę. No i co? I dowiedziałem się w ogóle przez przypadek, czyli wczoraj jak sobie tam jeszcze grzebałem, że oni mają jakieś kufelkowe czy coś takiego, takie coś, nie? No i to kosztuje trójaka, czyli na pewno nie sprzedają swojego alkoholu. No i co? Zajechałem po drodze do sklepiku, wziąłem browarki, mimo że sam wezmę tylko jedno piwko, ale ja zawsze tak jak przychodzę, jeżeli jest taka opcja, to zawsze staram się dać, nie wiem, stafu też po piwku, czyli Gutek, załapiesz się na piwko i ktokolwiek tam pracuje. Mam nadzieję, mam tylko 4 piwa, mam nadzieję, że więcej niż 3 osoby nie pracują. Pamiętajcie o 3 misjach dzisiaj. Wyjątkowy epizodzik 50. Pogoda dopisuje, a na studio nam się przyda, bo w studiu mniej więcej powiemy, ile zapłaciłem, bo coś mi to będzie kosztowało, natomiast 0 kosztuje Was polajkowanie tego wideo i subskrybowanie tego kanału. U Gutka, Peterborough, odcinek 50. Nie mogę się doczekać. Chodźcie. Piwko polane, jak widzieliście w zwiastunie przez kolegę Gutka, którego imię się już dowiedziałem. Więcej w podsumowaniu, które już teraz Was zapraszam. No i co? Tradycyjnie za Peterborough, za Gutka, za ekipę Gutka, za Gutka ukochaną, za pana szefa, którego widziałem tam na tyłach i za Was, moi drodzy, że wytrzymaliście ze mną 50 epizodów moich wypocin. Na Wasze zdrówko. Powiem Wam, że to jest jedna z lepszych kart, jakie widziałem. I nie są tam same tylko dania. Więcej w podsumowaniu. No i co? Zamówienie złożone. Dzisiaj jestem tutaj w niedzielę, słoneczna niedziela nad Peterborough i musi być niedzielnie. Zaraz domyślacie się zapewne, co wjeżdża. Zaraz wjeżdża i Wam pokazuję bez tym co. Mega głodne, a to piwko potęguje jeszcze mój apetyt. Jak już zauważyliście, wjechał Rosu przy niedzieli i powiem Wam, że pierwsze wrażenie, i to nie są żadne jakieś cukry, nie? Po prostu pierwsze wrażenie to jest niesamowicie to wygląda i niesamowicie to, chciałem powiedzieć smaczy, ale nie wiem czy smaczy, pachnie. Dobra, sprawdzamy czy to smaczy. Czy może pierwszy raz w historii będzie susza. Chodźcie, patrzcie, zobaczcie, co się dzieje. Pietruszka, marchewa, makaron. Nawet gęsty jest ten rosół. I fajnie takie szarpane mięsko. Zestawu nie wziąłem, nawet nie wiem, jakie jest dzisiaj te danie dnia, co tam zawsze kolega wystawia, a raczej jego ukochana wystawia, bo to ona zajmuje się prowadzeniem mediów społecznościowych i Ciebie od razu, koleżanko Ewelino, pozdrawiam. To nie jest zestaw. Po prostu chciałem zobaczyć kartę dań, taką zobaczyłem i wybrałem sobie te 2 pozycje. Zanim główne danie wjedzie, jest niedziela, czyli wjedzie schabak, ale wjeżdża schabak na tak zwanych sterydach. To tutaj pamiętacie, jest tutaj taki otwarty bar i sobie surówek bierzecie do bólu. I ja, zanim ktoś zacznie w ogóle marudzić w komentarzach, że brudzę nie wiadomo ile miseczek, dostałem od szefa pozwolenie. Po prostu nie chciałem ich mieszać tych wszystkich, a spróbujemy wszystkie. Dobra, próbujemy i powiem Wam, że main już wjechał. Jest niesamowity. Pierwsze co... buraczki. Pyszota.
Drugie, moja miłość. Mizeria. Trzecie, taka surowa. Dobre. Poznajecie? Kapusta. Jeszcze marchewa i powiem wam, co jest moje ulubione. Marchewa. Powiem wam, że zwycięzcą, jakkolwiek uwielbiam mizerię, to jest ta kapustka. Mówiłem, że na strydach wjechał schabowy po farmersku i chciałem wieprzowego. Jest opcja też pierś z kurczaka. Dzisiaj wieprzówka wjeżdża i mam kluski. Chciałem kopytka, niestety kopytka nie są dostępne. Dobra, zobaczcie na to, co się dzieje. Macie kluchy. Troszkę sałatki, ale my tutaj mamy konkretny wybór. No i co? I ten rzeźnik. Słuchajcie, surowy już wszystkie spróbowaliśmy, także zróbmy tutaj lekki porządek. No i co? Wjeżdża kluska. Ten sosik też tutaj daje radę. Dobra, żeby nie było, spróbuję też trochę sałaty. Fajnie rzeźka, ale tutaj macie naprawdę spory wybór w tym stoliku. No i co? Gwiazda wieczoru. Schabowy po farmersku. Niesamowite. Chodźcie w ogóle zobaczyć, co tu jest dokładnie. Jajo sadzone, bekonik elegancki, serek, pieczary, ogórasy kiszone i schabowy. Main mnie pokonał. Za ogromna porcja i w ogóle jest gorąco. Strasznie jest gorąco dzisiaj w Peterborough. Chciałem powiedzieć, że dokończam kawę, ale w ogóle ją spróbuję. Bo kawa wjeżdża, deseru nie ma, bo już nie mam siły w ogóle i miejsca w brzuchu. Pyszota i to mi się przyda dzisiaj na prawie ponad 3-godzinną jazdę z powrotem. Dokończamy tą kawę, opuszczamy Ugódkę, ale nie opuszczamy Peterborough, bo mam lokalizację studia, mam nadzieję, dla Was fajną. Dobra, opuszczamy Ugódkę, ale nie opuszczamy Peterborough. Zapraszam do studia. Witajcie w PL-owskim studiu. Słuchajcie, będąc w Peterborough, drugi raz nie mogłem tutaj nie być. Jesteśmy przy katedrze, a pora jest taka i musicie wybaczyć moją nową narzutę, bo po prostu jest zimno. Pora jest taka, żeby pokazać Wam tą katedrę w świetle. Dzięki Tobie, Ewelino. Ewelina powiedziała mi, że ta katedra ogólnie ona niesamowite robi wrażenie, ale w świetle 100 razy lepiej. Zanim zaczniemy w ogóle całe to podsumowanie, to powiem Wam, jeżeli chodzi o tą katedrę i ogólnie o wszystkie jakieś katedry, te starsze budynki, jakie zwiedziłem, czy to na przykład w Jorku, to jest to niesamowite. Tyle lat temu, tyle wieków temu ci ludzie potrafili zbudować tak przepiękne, do teraz wytrzymałe budynki, pełne detali, po prostu coś cudownego, a teraz robimy kompletny badziew, który nie wytrzyma z 50 lat.
To jest ten cały postęp. Patrzcie na to. A zaraz wam w ogóle pokażę, jakie poświęcenie robię. W ogóle bad news jest taki, że tutaj miał być mój balonik i po prostu okazało się niestety, jak urządzałem to moje studio, że balonik sobie poleciał. Niestety nie ma baloniku, ale co? Ale jest nadal 50. epizod. Czas podsumować lokal Ugódka. Na wstępie od razu mówię, że lokal niby duży, bo są 2 sale, ale rezerwować sobie siedzenia. Ja przyszedłem tam zaraz po otwarciu, oczywiście porozmawialiśmy, pośmialiśmy się chwilę, z przegrywki sobie zrobiłem, przejściówki, usiadłem i co? 30-40 minut i praktycznie prawie full był, nie? Także jeżeli macie tam ochotę sobie pojechać, to rezerwować. Linki do Facebooka, do TikToka będą w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. Taka ciekawostka, że dowiedziałem się, że ludzie tam jeżdżą po 2-3 godziny, nawet plus, żeby zjeść sobie Ugódka. Cieszę się, że nie jestem jedynym odklejeńcem, dla którego nie ma najmniejszego problemu wsiąść w samochód, odpalić go i pojechać 3 godziny, aby zjeść obiad. A czy obiad był dobry, to zaraz się dowiecie. Mieliśmy 3 misje dzisiaj. Misja numer 1 to było imię Gudka. Powieję trochę klasykiem, wiem, ale nie powiem, ale taka ciekawostka. Jeżeli wy chcecie się dowiedzieć o imię Gudka, to przyjedźcie tam i jak zobaczycie kartę dań, to na pierwszych 2 stronach jest napisane jego imię. Albo w ogóle po prostu kolegi się spytajcie o jego imię. Także wiem, ale nie powiem. Kolejną misją to było dowiedzenie się, czy Gutek jest tylko fajny socjalnie, czy Gutek jest fajny pozasocjalnie i powiem wam tak. Jest takie przysłowie, swojego pozna albo wyczuje. Gutek jest widać mega aktywny fizycznie. Ja też od czasu do czasu, jak nie zajadam się polskim jedzeniem, to przerzucam trochę żelastwa. No i co? I kliknęliśmy. I dobra, bez ściemy. Na pewno o wiele lepiej te przełamane pierwsze lody były ze względu na to, że ja go obserwuję i on mnie obserwuje, za co jestem Tobie wdzięczny. No i co, jak tam przyszedłem, to było od razu już takie 5 zbita, pośmianie się, pogadanie, także nawet poza socjalem Gutek jest na plus. Obsługuje Was ukochana Gudka, koleżanka o imieniu Ewelina, przemiła koleżanka. No i co? I fajnie to było tak, że ja sobie tam usiadłem z boku i po prostu słyszysz, bo to słyszysz takie rzeczy, że miła dziewczyna, fajnie obsługuje, ludzie po prostu przychodzą do Gudka i się fajnie czują i wychodzą na żarci. Jedyny minus, wtedy minus, teraz już wiem, że ten minus to nie jest minusem, taki, że tam nie ma deserów. Możecie sobie pierogi na słodko wziąć i korciło mnie to, ale po prostu nie podołałem mainowi. Chodzi o to po prostu, że te porcje, oni mieli desery, mieli ciasta, mieli lody, wycofali ze względu na to, że ludzie po prostu tego nie zamawiali. Te porcje po prostu są tak duże, tu już wchodzimy w omawianie trochę jedzenia, one są tak duże, że ludzie nie mieli miejsca, wliczając mnie, bo ja po prostu nie miałem miejsca na deser. Także uważam, że dobrze. Najgorsze jest to, że dać dużo wyboru, a później trzeba to wyrzucać, nie? Takie marnotrawstwo. Jeżeli macie ochotę na deser, to sobie po prostu pojedźcie. Jeżeli macie miejsce w ogóle, żeby ten deser wcisnąć w Was, to sobie po prostu pojedźcie gdzie indziej na deser. No w ogóle misja moja ostateczna to było zobaczyć kartę dań i ona naprawdę była bardzo spora. Wybrałem sobie kotlet farmerski. Nawet nie spodziewałem się, że on będzie tak wielki, bo powiem Wam w ogóle, że na tych zdjęciach, w ogóle jak Gutek to wszystko prezentuje, to tak naprawdę one nie prezentują się tak dużo. Wiecie, one tak jakby znikają na tym talerzu, ale ten talerz fizycznie on jest ogromny. To jest taki gdzieś talerz ogromny i te porcje są okrutnie wielkie. Także wszystkie 3 misje nie nawaliłem, wszystkie na plus. Zaraz ceny wiedziemy, ale co? Jeżeli chodzi o zupę, porcja nie była duża.
Tylko wiecie, no to ma być starter. Ona była fajnie podana, ona naprawdę była pyszna. W ogóle te dania, jakie tam miałem, to czuć było te zapachy, to czuć było, że to było świeże to wszystko, nie? One były ogromne, main ogromny. Danie pierwsze nie było ogromne, no i bardzo dobrze, że nie było ogromne. To jest taki starter, on ma taką rozgrzewkę wazy wprowadzić. Także dania omówiliśmy, czas na to, co marudziciele lubią najbardziej, czyli ceny. Ale zanim cenę omówimy, to chciałbym pozdrowić w ogóle całą ekipę Ugutka, czyli Gutka, ukochaną Ewelinę, kolegę Dominika, świeżaka Dominika, no i pana kierowcę Roberta. Niestety pana kierowcę Roberta nie poznałem, bo chyba miał teraz wolne, ale tak czy tak pozdrawiam cię, kolego. No i zanim jeszcze ceny wjadą, to pamiętajcie, wszystkie linki są podpięte w opisie filmu, w przypiętym komentarzu. Oni organizują, język już mi się plącze, organizują wszystko. Komunie, chrzciny, nie wiem, komunie już mówiłem, baby showery, nie wiem czy czasami, stypy, nie wiem czy stypy nie organizują jeszcze, nie? Ale wszystko, możecie w ogóle zadzwonić do nich, przyjadą, wesele ogarną, przyjadą jakiś catering, full. Dobra, ceny. Alkoholu nie serwują, mają tam zerówki, ale ja potrzebowałem normalnego piwka i mają taką opcję, że możecie swój alkohol przynieść i ten kubełkowe czy coś takiego, nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, jak to się nazywa profesjonalnie, to kosztuje 3 funty. Na starter mieliśmy zupę i ten rosół kosztował 6 funtów. Na maina mieliśmy kotlet farmerski z kluskami i do tego, pamiętajcie, bez limitu otwarty bar sałatkowy i ta całość kosztowała 22 funty. Nie mogło być inaczej, 3 godziny drogi przede mną. W ogóle powiem wam taką ciekawostkę, że ja byłem u nich, zjadłem, trochę sobie odpocząłem, poszedłem sobie na siłownię, lubię jeździć w siłownie różne. To jest właśnie jeden z powodów, bo ktoś na komentarzach pisał mi, czemu jeżdżę sam, bo ja po prostu lubię też jeździć na inne siłownie. Lubię sobie zjeść, nieraz mam przerwę i sobie idę na siłkę i co? I jestem po siłowni i jadę sobie bezpiecznie do domku. Mam nadzieję, jeżeli ten epizod wyjdzie, to znaczy, że dojechałem bezpiecznie. Dobra, potrzebowałem kawy, deseru, już nie było miejsca na deser i kawa czarna kosztowała 3 funty. Za całość Ugutka w Peterborough zapłaciliśmy 34 funty. Słuchajcie, nie przedłużając tego epizodu, powiem tak, 34 funty za co zjadłem, co starałem się zjeść, bo niestety zostawiłem. W ogóle taki mały apel, zanim ten finalny apel będzie, to mały taki apel. Tam jest to bar sałatkowy bez limitu, ale pamiętajcie, znajdźcie swoje umiary, żeby nie było tak, że wiecie, napchacie sobie tej sałatki na talerz, a później okazuje się, że to wszystko oddajecie, bo nie pomieściliście, nie? To jest wszystko do kosza wtedy, weźcie sobie troszeczkę, nie wiem, czuję się nieraz, jak muszę to jakimś dzieciom tłumaczyć, ale nieraz dorośli są gorsi od dzieciaków. Nie marnować żarcia. Więc co, 34 funie za to, co zjadłem, bo starałem się zjeść, już powtarzam się. City, Peterborough to jest naprawdę city, w ogóle tam jest masa parkingu wokół. Nie macie najmniejszego problemu, żeby zaparkować, bo tam jak ja zaparkowałem to jest 4 godziny, zaraz obok jest Morrison, jest 3 godziny, no jest naprawdę sporo miejsca, ale alarm, rezerwować sobie w razie czego stolik. Ja tutaj, żeby nie było, nie, zobaczcie jakie poświęcenie mam dla was. Robię, w ogóle zapomniałem mojego krzesełka i patrzcie na to. Tu jest stojak, tu jest taka moja mała ściąga, a tu na reklamówce klęczę. Czego się nie robi dla YouTubców. Ej. Zanim wjedzie werdykt, który zapewne domyślacie się, to chciałbym wam tylko powiedzieć, że nie ujmując żadnym innym miejscówkom, czy to Glasgow, czy to Penzance, czy to Cambridge, czy to Culcheth. Bardzo cieszę się, że 50 wypadła Ugutka. Po prostu czuję, że nadajemy na tych samych vibe'ach. Bardzo mega pozytywny kolega. Wspierajmy się.
wspierajmy się nawzajem. Jeżeli Wam nie odpowiada jakiś kotlet schabowy, czy coś tam, czy pierogi, czy coś, tam sobie możecie kepsa zjeść, możecie sobie zapiekankę zjeść i nawet już nie chodzi tylko o ogódka. Wspierajcie nasze polskie lokale, bo może o tym nie wiecie, ja o tym trochę bardziej wiem, bo już po prostu jeżdżę sobie w te lokale. Bardzo dużo nas się zamyka. Po prostu ludzie nie chodzą. Ten taki nasz patriotyzm, jeżeli chodzisz z Polska walcząca albo z jakimiś innymi koszulkami na sobie i starasz się być patriotą, myślisz, że patriotyzm na tym polega, żeby Polska walcząca Made in China nosić, to nie tędy droga. Po prostu zabierz sobie angielskiego kolegę do polskiego jedzenia, jadłodalni, zjedźcie sobie obiad, zareklamuj to. I na pewno on, jeżeli mu zasmakuje, a zapewne tak będzie, zabierze swoich i biznes się kręci. Bardzo super spędziłem z Wami czas. Jeszcze raz dziękuję Gutek, dziękuję Tobie Ewelina za looking after me. No i co? Czas na werdykt, który i tak się domyślacie. U Gutka w Peterborough miejscówkę uważam za... To są fanfary dla świeżaków za miejscówkę, która smaczy. Przepyszne jedzenie, przeogromne jedzenie. Uważam tanie. Naprawdę to jedzenie jest tanie. Jeżeli uważacie, że ono nie jest tanie, to tradycyjnie proponuję wyjść z nor, wyjść sobie do jakichś lokali, zobaczycie jakie porcje dostaniecie małe i o ile więcej zapłacicie za to, nie? Atmosfera mega fajna, także jeszcze raz smacz ode mnie. 50 mamy już za nami, a jaka będzie setka, to powiem Wam tyle, że to będzie coś niespotykanego, coś wyjątkowego, ale o tym dowiecie się za 50 tygodni. Także tradycyjny apel, nie przepracowywać się, wychodzić, wyjeżdżać z ukochanymi. Ukochane też niech zabierają swoich ukochanych. No i co? Uśmiechać się do siebie, nie bądźcie gburami, całkiem inna jest atmosfera, całkiem inaczej idziecie spać do łóżka, jak zobaczycie gęby uśmiechnięte, czy to ukochanej, czy to kolegów, czy to koleżanek. Także szanować się i co? Dobrej nocy, widzimy się za tydzień w niedzielę o godzinie... Prawie fanfary drugi raz robiłem. O godzinie 19 UK czasu. Ja wracam do domu bezpiecznie. Hej!